Cześć Wam! Mimo tego, że to już jest prawie 70. odcinek, to uważam, że dzisiaj zrobimy coś innego. Nie wiem jak Wy, ale ja mam ochotę na kebaba. I to nie byle jakiego kebaba, bo kraftowego. Moi drodzy, mam takie wrażenie, że dzisiejszy epizod obejrzy grono nowych kolegów i nowych koleżanek. Z góry dziękuję Wam za Waszą tutaj obecność. A dlaczego tak sądzę? Bo odwiedzamy dzisiaj lokal, nowo otwarty lokal o nazwie House Craft Kebab. I zazwyczaj przy każdym epizodzie nowym wychodzącym pojawiają się nowi widzowie. Być może osoby lokalne, które mieszkają tam niedaleko, być może osoby, które chciały to odwiedzić i natrafiły na moje wypociny. Wypociny, w których pokazuję, podkreślam, to jest bardzo ważne słowo, pokazuję Wam lokal. Pokazuję Wam nawet, gdzie zaparkować, a jeżeli będziecie chcieli, to sobie sami tam pojedziecie. U mnie nie ma żadnych dram, u mnie nie ma żadnej polityki. Także ostrzegam, jeżeli taki content jest dla Was zbyt nudny, to przełączcie na inny kanał. Pokazuję lokal, pokazuję gdzie zaparkować, wstawiam linki do tego lokalu, abyście sami sobie tam pojechali, bo pamiętajcie, jeżeli chodzi o smaki, to to, że mi smakuje, to nie znaczy, że będzie Wam smakowało. A jeżeli chodzi o ceny, to to, że dla mnie cena jest naprawdę atrakcyjna, to nie znaczy, że dla Was będzie tanio. Dobra, tyle z przedstawienia mojej skromnej osoby. Bez zamułki, jak już powiedziałem, odwiedzamy dzisiaj Craft House Kebab, a Craft House Kebab znajduje się w Ivszym. I fajne jest to, że w Ivszym nigdy w życiu nie byłem, zakładam większość z Was, drodzy widzowie, też nie była, dlatego Wam pokażę trochę miasta, pokażę Wam lokal, a później spotykamy się w studio i lokalizację studia, którą znalazłem, mam nadzieję też Wam się spodoba. I muszę się do czegoś Wam przyznać. Od ponad roku, jak już prowadzę ten content, siedząc na Facebooku, oczywiście dostaję różne takie algorytmowe polecajki. Mnie najbardziej interesują miejsca w UK. No i przyszedł mi post na moją ściankę, który mnie bardzo zaskoczył. I zobaczyłem post od Piri Piri Kebab. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że ja tutaj mieszkam ponad 20 lat i ja nigdy w życiu nie słyszałem o Piri Piri Kebab. No i Piri Piri Kebab to jest właśnie moja główna misja w tym epizodzie, aby dowiedzieć się o co chodzi. Tak jakby opiekuję się Craft House Kebab. Użyłem słowa opiekuję się, bo uważam, że to nie jest franczyza. Na tyle, ile się coś tam znam, a mało się znam, możecie mnie poprawić w komentarzu. Franczyza to jest po prostu, wiecie, no logo, nazwa i to skalowanie, nie? Na profilu facebookowym Piri Piri Kebab możecie zobaczyć posty, które mówią, że jeżeli chcecie otworzyć sobie albo myślicie nad otwarciem kebaba w Anglii, to dajcie im znać i oni się Wami zaopiekują. A o co chodzi w tym zwrocie zaopiekujemy się Wami, to się na pewno dowiem i Wam wszystko powiem w podsumowaniu. Kolejny epizod dla mnie osobiście bardzo ciekawy, bo mam nadzieję, że poznam kolejnych bardzo ciekawych rodaków. Tutaj w tym przypadku dwóch kolegów, zakładam, oni to są Big Bossy i mam nadzieję, że po pierwsze tam będą. Po drugie, mam nadzieję, że znajdą chwilę, żeby po prostu ze mną, z gadułą porozmawiać. Bo zawsze jak robię epizody i spotykam się z właścicielami, to włącza mi się tryb gaduły. Po prostu mam dużo pytań, jestem zainteresowany ich historią, jak to w ogóle wygląda i w ogóle. I wtedy mam masę informacji, aby Wam przekazać w podsumowaniu. Tyle byłoby trochę z tego przydługiego wstępu, za który musicie mi wybaczyć, ale muszę Wam to wszystko powiedzieć. Ja się koncentruję, tradycyjny kącik na tym kanale, czyli PL Bawi, Ania Uczy. Aniu, powiedz naszym widzom coś ciekawego na temat miasta albo miasteczka Ivszym, a my się widzimy za chwilę w hotelu. Evesham to urokliwe miasteczko w hrabstwie Worcestershire, położone malowniczo nad rzeką Avon, w żyznej dolinie Vale of Evesham. Od wieków słynie z rolniczych tradycji. Dzięki wyjątkowo dobrym glebom okolica stała się jednym z ważniejszych regionów uprawy owoców i warzyw w Anglii. Do dziś organizowane są tu targi z lokalnymi produktami, a miasto często kojarzy się z sadami i sezonowymi zbiorami. Historia Evesham sięga czasów anglosaskich.
W VIII wieku powstało tu potężne opactwo Evesham Abbey, które przez stulecia odgrywało ważną rolę religijną i polityczną. Choć klasztor został zniszczony w XVI wieku, jego imponujące ruiny nadal są jedną z głównych atrakcji miasta. Dziś Evesham zachwyca spokojnym, rzecznym klimatem. Spacerowe ścieżki wzdłuż Avon, zielone parki i otaczające miasto wiejskie krajobrazy tworzą atmosferę idealną dla osób ceniących naturę, historię i tradycyjny angielski charakter. Gdzie jest kebab? Gdzie jest lokal? Afera. Słuchajcie, nie wiem, czy Was ostrzegałem albo informowałem Was o tym, że dzisiaj jest trochę inny epizod. Po pierwsze, zostaję tutaj sobie na noc. To jest The Norfolk Arms Hotel i są dwa główne powody, dlaczego tutaj zostaję. Lokalizacja. The Norfolk Arms Hotel jest bardzo blisko od The Craft House Kebab. Po prostu pójdę sobie tam z laczka, zamówię, bo jeszcze nic nie zamawiałem. A po drugie, jeżeli pokazuję Wam jakiś street food, kebab, chociaż kebab to będzie street food, to nie wiem tego w hotelach, ani w samochodach. Uważam to za nudę. Na przykład jak zjedliśmy, nie spoileruję, zobaczcie sobie u Pawła w Nuneaton, nawet chyba niedaleko stąd jest. I dlatego wybrałem ten hotel, bo nasza jadłodalnia jest bardzo blisko. Ale żeby nie było, że jakaś fuszerka będzie, to ja sobie odpocznę chwilę, przebiorę się i zamówimy coś. Ale zamówimy trochę właśnie w inny sposób dzisiaj. Jeżeli nie byliście w Evesham, a chcecie zobaczyć, jak miasto się prezentuje, to witamy w Evesham. Słuchajcie, moi drodzy, komplikacje. Cały czas podkreślam do znudzenia, że ten content dla mnie jest mega przygodą. Jeżdżę w niesamowite miejsca, poznaję niesamowitych ludzi i o co chodzi tutaj z komplikacjami? Po prostu chciałem sobie po pierwsze zamówić deliverkę, po drugie zjeść w miejscu, w którym chciałem to sobie zjeść, ale po pierwsze deliverka jeszcze nie jest aktywna w dniu, w którym tutaj jestem. W dniu, w którym wyjdzie ten epizod, prawdopodobnie już jest, także śledźcie ich media społecznościowe. Czyli muszę tam pójść i muszę zamówić sobie jedzenie. Po drugie, to nie byłoby takim problemem, to pierwsze. Po drugie, jadłodalnia nasza, niestety, patrzcie na to. Ktoś w naszej jadłodalni wyłączył światło i jest tam ciemno. I nie za bardzo chcę jeść po ciemności, ale tutaj też nie zjem. Nie będę jadł w hotelach, bo to jest nuda. Mam pewne miejsce, w którym sobie zjem to. No i co, wybieram się. Mam dwie rzeczy, które sobie chcę zjeść. Zaraz wybiorę, a wy dowiecie się na miejscu. Także Craft House Kebab. Aha, a skąd ja to wszystko wiem? O deliverce i w ogóle? No bo ja już tam byłem. A chcecie zobaczyć, jak wygląda The Craft House Kebab w Evesham? Mówisz, masz. Zobaczcie sobie lokal, a ja się wybieram po kebaby i widzimy się w naszej nieplanowanej jadłodalni. Hej! Siemanko moi drodzy, zastanawiałem się, skoro zostaję w The Norfolk Arms Hotel, to czy mają oni jakiś lokal albo pomieszczenie, w którym mogę sobie na spokojnie usiąść i czy mają pomieszczenie, bar, w którym mogę zamówić ten oto napój sportowców. Jak widzicie, siedzę sobie tutaj i zaraz wypiję to, czyli The Norfolk Arms Hotel. Ode mnie już macie 2 plusy.
Nasza jadłodalnia jest przez porę dnia nieczynna, ale uważam, że trafiłem idealnie. Nie siedzę w pokoju, jestem tutaj. Tutaj nic się na szczęście nie dzieje. Nie ma muzyki, to znaczy muzykę słyszycie w backgroundzie, ale to jest ta moja. Dobra, przede wszystkim za Ciebie, Darku, za Ciebie, Danielu, Darek, mój imiennik, i Daniel to są Big Bossy. Tak jak przypuszczałem na tej fotce, to właśnie oni. Super koledzy, ale o tym wszystkim w podsumowaniu. Za Ciebie, Darku, za Ciebie, Danielu, za całą ekipę w ogóle, The Craft House Kebab, za rodaków, których zobaczyłem w Ivszym. Tutaj naprawdę jest spora społeczność polska, nawet nie wiedziałem. Za Was, rodacy, za wszystkich rodaków w UK, za Michała z Piri Piri Kebab, jeżeli to kolega oglądasz. No i za Was, moi drodzy widzowie, no i za Ivszam, Wasze zdrówko. My tu nie przyjechaliśmy do Ivszam piwkować, przyjechaliśmy kebabować. I powiem Wam, że fajnie w ogóle to wyszło, bo jest już po 8, a ja jestem mega głodny i mamy 2 kebaby do spróbowania. Pierwszy to jest lawasz. Ja nigdy w życiu lawasza nie jadłem i to jest taki bąbelkowy lawasz. Daniel mi go w ogóle pokazał, jak się prezentuje. I oni przyklejają to do takiej ścianki, nie? Do takich pieców. Nie jestem ekspertem od kebabów, musicie mi wybaczyć w ogóle podczas wycieczki do Tamworth, Big Bulla. Polscy wrocławianie w UK zjechali mnie, bo pomyliłem kebaba z knyszą. Tutaj widzicie te bąbelki. Dobra, ja w ogóle wziąłem sobie, lawasz to jest z baraniną i z mięsem, a do tego wziąłem sobie sos ich wyrobu czosnkowy. Dobra, biorę gryza i zaraz Wam pokażę. Nie chcę tutaj chleba zrobić, ale jak to mówią, klient nasz pan. Rozwalę tego kebaba i zobaczycie ze środka tutaj mięso. Patrzcie na to. Spytałem się, jakie sosy polecają. Powiedzieli mi, że tak naprawdę wszystkie polecają, bo to są ich sosy. Ja tu wziąłem czosnkowy, ale w innym wziąłem koperkowy. Dobra, próbuję jeszcze tego mięcha takiego samego. Powiem Wam, że te donery takie w moich rejonach, nie? To się chowają. Ten jest mega. Chwila przerwy na łyka napoju bogów. I wjeżdżamy w kebaba numer 2 i on się tutaj nazywa profesjonalnie Polish Bread. I ten Polish Bread, jak nazwa wskazuje, to jest po prostu polska bułeczka. I ja wziąłem sobie kurczaka i wziąłem sobie sos koperkowy. Powiem Wam, że nieźle to wygląda. W ogóle tak naprawdę nie spodziewałem się takiej formy podania, bo myślałem, że będzie taka buła, nie? Czy coś takiego. Dobrze, że spytałem się pani za baru o widelec. Dobra, pierwsze co, to sobie spróbujemy tej buły. W ogóle to jest fajny taki sezamik. Takie coś. Od razu, nie? Taka mięciutka. Mięciutka, ale taka chrupiąca. Powiem Wam, że dobra, jeszcze jeden kawałek sobie wezmę. Zanim spróbuję, to pokażę Wam, co tutaj jest dokładnie. Jest kurczak, chciałem sobie kurczaka. Jest na pewno prażona cebulka. Jest czerwona kapusta. I sałatka. O, nieźle to wygląda. Czas spróbować. Powiem Wam coś zaraz. Ja ogólnie
Info dla nowych widzów. Kurczaka nie jadam out. A w domu często jem kurczaki, jem indyki, jem łososie. Po prostu nie jadam. I jeżeli biorę kebaba, to biorę nawet takie donery. Ja wiem, że to jest badziew, ale biorę takie donery, nie kurczaka. Ale ten tutaj jest po prostu fenomenalny. I ten sos koperkowy. Nigdy nie widziałem takiego sosu koperkowego. Craft House Kebab. So far, so good. A więc tak, moi drodzy, ja sobie dokończę tego kebaba, dokończę sobie lawasza z baraniny i z wołowiny, ale u siebie w pokoiku. Wezmę sobie drugie piwko, pochilluję i widzimy się na podsumowaniu, a te podsumowanie zrobię w miejscu, w którym chciałem zrobić. A gdzie chciałem podsumowanie zrobić? Dowiecie się dla mnie za parę godzin z rana, a dla Was za około 2 sekundy. Hej! Dzień dobry, moi drodzy, żeby nie było, jest dokładnie 7 rano i chciałem to studio szybko nagrać i nie ze względu na to, że zaraz będą tutaj ludzie, bo ludzi tutaj, gdzie jesteśmy, nie będzie, bo złamaliśmy troszkę prawo, po prostu zalało tutaj niemiłosiernie. Za mną jest w ogóle River Avon, a jesteśmy w Workman Gardens. I wczoraj widzieliście, to znaczy w tym epizodzie widzieliście, ale ja wczoraj jak tutaj przyjechałem, to było niesamowicie zalane. Na szczęście dzisiaj z rana jest trochę odpływ, jak widzicie. No i co, nie ryzykujemy, streszczamy się z podsumowaniem The Craft House Kebab, bo nie chcę, żeby mnie tutaj kompletnie zalało. Lokalizacja studia zmieniła się. To oryginalnie miała być nasza jadalnia, ale po prostu tak czasowo wyszło, że tutaj byłoby ciemno, jakby miała te kebaby. Oryginalna lokalizacja studia, a dobra, miałem jechać tam, na tą wieżę, tylko że co się okazało, ja chciałem to wszystko z samego rana nagrać, a ta wieża jest bodajże od 10 otwarta, ale uważam, że i tak macie super widok, w ogóle za mną o łabędzie, mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Dobra, czas na podsumowanie The Craft House Kebab Fishem. Na samym wstępie chciałbym podziękować Tobie, Danielu i Tobie, Darku. Tak jak przypuszczałem, Daniel i Darek to są big bossy. I chciałbym podziękować Wam, całej ekipie, która mnie obsługiwała, która serwowała te, nie będę ściemniał, przepyszne kebaby. Chłopaki są otwarci od niedawna i bardzo fajne jest to, że zdają sobie sprawę, że są jeszcze jakieś niedociągnięcia, jeszcze nad czymś chcą popracować, coś ulepszyć. Także fajnie, chyba już się powtórzę któryś raz. Te wszystkie linki zamieszczę przy piętym komentarzu i w opisie filmu. Po prostu ich obserwujcie i patrzcie na ich progres. Plus ogromny jest też za to, że stali się już sponsorem bodajże malutkiej jakiejś drużyny piłkarskiej, Batsy Rangers. Chłopaczków tutaj, to jest fajne podejście, nie? Że nie tylko bierzemy, tylko też dajemy z powrotem do community. Jeżeli chodzi o lokal, to powiem Wam, że mi naprawdę on przypadł do gustu. Lubię tą szatę całą graficzną. Wiadomo, no oni też powiedzieli, że jeszcze coś tam trzeba popracować ze znakami czy coś, sign, nie? Z tymi szyldami, ale ogólnie naprawdę fajnie, nie? Ten w ogóle logo tutaj widzicie, wykonane z drewna, niesamowite wrażenie robi i ogólnie fajna jest tam atmosfera. Ten lokal nie jest za duży, no ale wiecie, możecie sobie to zjeść, możecie sobie to na wynos wziąć, możecie, zakładam w momencie, kiedy oglądacie to, deliverkę zrobić. Ogólnie bardzo dużo tam ludzi było. Spodziewałem się, że będzie parę osób, ale ja w ogóle w 2 ramach czasowych tam byłem osobno i powiem Wam, że był tam full. Jak przechodziłem, bo jak z tego hotelu idę, to przez taki most przechodzę, przez tą rzekę, w ogóle tam idę sobie, nie? To przechodzę przez kebaby, obok kebabów i ten, nie? To powiem Wam, że ten zabiera wszystkich klientów. Kolejny fajny taki nice touch to jest ten taki 10-sekundowy licznik, czy odliczacz, nie wiem, czy tak to się mówi. Widziałem gdzieś to i to jest fajne, bo widać, że chłopaki obserwują jakieś trendy czy coś, że wiesz, że stukasz i jeżeli dokładnie na 10 sekund trafisz, to dostajesz kebaba. U mnie, jak widzicie, było bardzo blisko, 997, ale bez paniki chciałbym Was uspokoić, że z policji nie jestem.
W ogóle jak zdałem sobie sprawę, że lokalizacja jadłodalni mi nie wypali, bo będzie tutaj ciemno, to szukałem jakiejś alternatywy, nie myśląc w ogóle, że zjem w hotelu. I od Daniela i Darka dowiedziałem się, że za rogiem, centralnie za rogiem jest taki Valkyrie Bar. Tak to się chyba nazywa, mam nadzieję, że nie skaleczyłem tej nazwy. I oni ogólnie taki mają deal pomiędzy sobą, że Craft House Kebab wysyła klientów, jeżeli chcą sobie zjeść w pubie na przykład, no i oni mogą bez problemu sobie tam zjeść, wiecie, piwko wypić czy coś, to jest takie win-win, nie? Tylko że jak ja tam byłem, bo dzisiaj jest niedziela rano, byłem tam w sobotę, to ten pub był full i jak wszedłem sobie zobaczyć, nie było szans, żebym tam zjadł. No wiecie, normalny pub, muzyka leci, ludzie sobie tańczą czy coś, to nie będę kebaba jadł przy kamerze. Ale uważam i tak wszystko fajnie wyszło. Ale dla Was info jest, że jeżeli chcielibyście sobie zjeść przy piwku na przykład, to chodźcie sobie do tego pubu. No i o co chodzi z tym piri piri kebab? Po prostu Darek i Daniel mieli pomysł, żeby otworzyć sobie kebab, no i obserwowali media społecznościowe, patrzyli, no i wiadomo, ja o tym nie wiedziałem, bo nie obserwuję tak polskiej sceny kulinarnej, ale piri piri kebab ma jakąś naprawdę solidną pozycję w Polsce. No i skontaktowali się z nimi, żeby nawiązać jakąś współpracę i ta współpraca, o ile dobrze pamiętam i nie chcę tego skaleczyć, polega na tym, że Piri Piri Kebab, w ogóle tam jest Michał, chyba ten główna postać z Piri Piri Kebab. Jeżeli to kolego oglądasz, to Cię pozdrawiam. Dogadali się, w ogóle to jest fajne podejście, wiecie, jeżeli masz dobry produkt, to z miłą chęcią chcesz to skalować, nie? I dawać dalej bez żadnych jakichś problemów. I oni po prostu dostarczają im mięso. I to mięso, czy ten kebab z lamba i z wołowiny i z kurczaka, to on jest właśnie dostarczany przez Piri Piri Kebab. Ja wcześniej myślałem, że też może jakieś sosy czy coś, ale nie. Chłopaki powiedzieli, że mają swoje sosy. Na temat jedzenia za sekundę powiem, ale tak, mięso jest z Piri Piri Kebab, a reszta tak naprawdę jest wszystko ich, czyli to nie jest żadna franczyza. Dobra, czas na jedzenie. Ja wziąłem sobie 2 kebaby. Pierwszy to był bąbelkowy lawasz, którego nigdy w życiu nie jadłem i w ogóle to było super, nie? Fajnie i jest takie naprawdę solidne. Ten mój kebab to był mały i ten mały kebab z lambem i z wołowiną, czyli z jagnięciną i z wołowiną, lamb i beef. Do tego wziąłem sos czosnkowy, surowy, no fajny taki duży wrap, ale on był mały. I to kosztowało 9 funtów. Drugi wziąłem Polish bread, czyli polska bułka. Fajnie, że to jest takie jakby rozłożone. Ja myślałem, że to będzie takie zamknięte, nie? Ale fajnie to rozłożone. Ja wziąłem sobie sos koperkowy i powiem Wam od razu, i mówiłem to w lokalu, że ten sos koperkowy to była petarda, nie? I ten kurczak naprawdę pyszny. Jak nie jestem takim kurczakożercą na aut, to tutaj naprawdę był pyszny i ten Polish bread kebab kosztował 8 funtów. Z matematyki chyba nie musicie być tak jak ja, nigdy nie byłem kujonem, żeby obliczyć, że w The Craft House Kebab Fishem za całość zapłaciliśmy 17 funtów. Dam werdykt i po werdykcie omówię na szybko wszystko co i co. The Craft House Kebab w Isham uważam za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli. Za lokal, który smaczy. Przede wszystkim fajny vibe lokalu, który jest naprawdę fajny. Jak na kebab, ogólnie jest naprawdę ładny, widać tam... Ja też sobie zdaję sprawę, że to są początki, wiadomo, nie? Ale jest fajnie zadbany, tam jest sprzątane na bieżąco, muzyka leci, fajna ta szata graficzna, jest to wszystko super. Jeśli chodzi o jedzenie, dla mnie pyszne, nie? Te kepsy naprawdę dobre i tam jest fajne, że tam naprawdę dużo ludzi już regularnie przychodzi i siedziałem, czekałem sobie na swoje kebaby i tam pani z koleżanką, którą Cię pozdrawiam, obsługiwała mnie koleżanka, rozmawiały i ona była już któryś raz w tygodniu czy coś, są jakiś inni ludzie, nie Polacy. Fajne jest to, że też nie Polacy, no bo dla nich to też jest coś innego, nie? Też fajnie właśnie, że taka jest przerwana ta stagnacja tych kebabów, nie? Jeżeli chodzi o ceny, dla mnie najnormalniejsze i nawet powiem, że
za takie porcje, bo to był mały ten lewasz, czy lawasz, to nawet jakby on był 2 funty droższy, to dla mnie też byłoby takie normalne, nie? Jeżeli podniesiecie, mam nadzieję, że nie podniesiecie tych cen zaraz po tym wideo, chłopaki, ale tak, ode mnie smaczy, super, fajnie, że się otworzyliście, życzę Wam samych sukcesów i kto wie, może później skalowania, może zobaczę Craft House Kebaby gdzie indziej w Anglii. To by było na tyle. Mam nadzieję, że nie przedłużyłem i nie zamuliłem tego epizodu, a przede wszystkim tego podsumowania. Jestem tutaj z samego rana, bez śniadania. Zaraz pójdę sobie do hotelu, zejdę sobie na śniadanie, zjem jak człowiek i wracam do domu. Apel na stojąco. Słuchajcie, wspierajcie naszych. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy to Piri Piri Kebab, czy tutaj Craft House Kebab, biznes Darka i Daniela. Jeżeli komuś z Was marzy się taki biznes, to też się kontaktujcie z Piri Piri Kebab. Wspierajcie sami siebie nawzajem, uśmiechajcie się do siebie. Aha, i najważniejsze, w pracy nie przepracowywać się. Jeżeli macie nadmiar energii, to wychodzić sobie z ukochaną na spacery albo pobawcie się z dziećmi. Dajcie znać, czy byliście w The Craft House Kebab, czy w ogóle jesteście z Iszem i czy spacerujecie sobie tutaj po tym ogrodzie, który tutaj naprawdę jest ładnie, jak nie jest zalany. Nie? Trzymajcie się, widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!